przydają się Wam śrubokręty Torx. Przydatne również będą nóż albo scyzoryk i kleszcze. Zaczynamy od wykręcenia śrubek od płytki z elektroniką. Z dysku wyjmujemy elektronikę. Rozkręcamy resztę dysku. Mój dysk zabezpieczony jest dodatkowo taśmą aluminiową. Dyski są hermetycznie zamykane, dlatego nie powinien tam się dostać żaden kurz. Jeżeli otwieramy dysk, a nie chcielibyśmy go zepsuć, oczywiście nie dotykamy talerzy. Widzimy teraz wnętrze dysku. Metalową płytkę osłaniającą głowicę, pod którą znajduje się nasz magnes, najlepiej usunąć, podważając ją czymś metalowym. Po usunięciu zabezpieczenia głowicę należy odkręcić. Na głowicy znajduje się cięcie umożliwiające włożenie tam śrubokrętu płaskiego. Teraz mamy już dostęp do płytki, na której jest magnes. Należy płytkę odczepić od magnesu. Aby to zrobić, najlepiej posłużyć się kleszczami lub imadłem. To już wszystko, teraz macie magnes i niedziałający dysk. W dysku możecie znaleźć maksymalnie 2 magnesy, jednak w moim występował tylko jeden. Pewnie dlatego, że jest to bardzo stary dysk. Ma już chyba 12 lat. W przyszłości będzie pojawiało się więcej takich odcinków, dlatego subskrybuj, aby ich nie przegapić.